10 najpotężniejszych niszczycieli na świecie. Miejsce 10. Hobart. Niszczyciele typu Hobart to australijskie okręty rakietowe nowej generacji, należące do klasy niszczycieli przeciwlotniczych. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w 2017 roku. Okręty te powstały na bazie hiszpańskiego projektu F-100 typ Álvaro de Bazán, ale zostały dostosowane do potrzeb Royal Australian Navy. Pełna wyporność okrętów Hobart wynosi 7000 ton, a ich długość to ponad 140 metrów. Klasa Hobart składa się z 3 jednostek: Hobart, Brisbane i Sydney. Ich głównym zadaniem jest obrona przeciwlotnicza grupy bojowej oraz wsparcie operacji morskich i lądowych. Wyposażone są w system Aegis, zapewniającym zdolność zwalczania wielu celów jednocześnie. Okręty posiadają 48-komorową wyrzutnię pionowego startu Mark 41, zdolną do odpalania rakiet SM-2 i ESSM. Uzbrojenie uzupełniają armata 127 mm, rakiety przeciwokrętowe Harpoon, systemy CIWS i torpedy MU-90. Zdolne są do prowadzenia operacji we współpracy z siłami sojuszniczymi w ramach interoperacyjności z NATO i USA. Typ Hobart znacząco zwiększył zdolności obronne Australii i jest jedną z najnowocześniejszych w regionie Indo-Pacyfiku. Miejsce 9. Horizon. Niszczyciele typu Horizon to nowoczesne okręty przeciwlotnicze opracowane wspólnie przez Francję i Włochy. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w 2007 roku. Program powstał jako odpowiedź na potrzebę zastąpienia starszych jednostek eskortowych zdolnych do obrony powietrznej dużych zespołów okrętowych. Okręty typu Horizon są klasyfikowane zarówno jako fregaty rakietowe, jak i niszczyciele rakietowe, w zależności od kraju, w którym są eksploatowane. We Francji są one nazywane fregatami rakietowymi, podczas gdy we Włoszech są nazywane niszczycielami rakietowymi. Pełna wyporność okrętów wynosi 7000 ton, a długość około 152 metry. W skład klasy wchodzą 4 jednostki, 2 okręty włoskie, Andrea Doria i Caio Duilio, oraz 2 francuskie, Forbin i Chevalier Paul. Główne uzbrojenie stanowią rakiety przeciwlotnicze Aster 15 i Aster 30, odpalane z wyrzutni Silver A50. Okręty wyposażono w nowoczesne systemy radarowe, w tym radar wielofunkcyjny EMPAR i system zarządzania walką PAMS. Ich głównym zadaniem jest zapewnienie obrony powietrznej dla lotniskowców, fregat oraz okrętów desantowych. Dodatkowe uzbrojenie obejmuje armatę 76 mm, pociski przeciwokrętowe Exocet i torpedy MU-90. Okręty mogą operować śmigłowcem klasy NH-90 lub Lynx, co zwiększa ich zdolności zwalczania okrętów podwodnych. Horizon to wysoko wyspecjalizowane jednostki, zapewniające Europie zdolność do prowadzenia operacji w środowisku silnego zagrożenia powietrznego. Miejsce 8. Type 052D. Type 052D, znany także jako Luyang 3, to nowoczesny chiński typ niszczycieli rakietowych w służbie marynarki wojennej Chińskiej Armii Ludowo-Wyzwoleńczej. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w 2014 roku. Okręty te stanowią rozwinięcie wcześniejszej klasy Type 052C z poprawioną konstrukcją kadłuba i bardziej zaawansowaną elektroniką. Pełna wyporność okrętów wynosi 7500 ton, a długość to 157 metrów. Type 052D wyposażony jest w zintegrowany system walki, porównywalny z amerykańskim Aegis, oraz radar AESA typu typ 346A. Posiadają 64 uniwersalne wyrzutnie pionowego startu, zdolne do odpalania rakiet przeciwlotniczych, przeciwokrętowych i uderzeniowych. Do uzbrojenia zaliczają się m.in. rakiety HQ-9, YJ-18 oraz pociski przeciw okrętom podwodnym
podwodnym CY-5. Okręty dysponują także działem głównym kalibru 130 mm, systemem CIWS i hangarem dla śmigłowca Z-9 lub Z-20. Są to okręty zdolne do pełnienia wielozadaniowej roli, od obrony floty po uderzenia na cele lądowe. Ich projekt zawiera elementy stealth, zmniejszające wykrywalność radarową. Luoyang-3 jest podstawą nowoczesnej chińskiej floty i symbolem ambicji Chin w rozwoju potęgi morskiej. Miejsce 7. Kolkata. Niszczyciele typu Kolkata to nowoczesne okręty rakietowe indyjskiej marynarki wojennej, zaprojektowane i zbudowane w Indiach. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w 2014 roku. Ich głównym zadaniem jest prowadzenie operacji bojowych na morzu, w tym obrona powietrzna, zwalczanie okrętów nawodnych i podwodnych. Pełna wyporność wynosi 7400 ton, a długość kadłuba przekracza 160 metrów. Typ Kolkata składa się z 3 jednostek: INS Kolkata, INS Kochi i INS Chennai. Okręty te są wyposażone w wyrzutnie rakiet BrahMos, jednych z najszybszych pocisków manewrujących na świecie. Posiadają również system obrony przeciwlotniczej Barak 8, opracowany wspólnie z Izraelem. Uzbrojenie uzupełniają armaty 76 mm, torpedy i systemy CIWS AK-630 do obrony bliskiego zasięgu. Na pokładzie znajduje się lądowisko i hangar dla śmigłowców, co zwiększa ich zdolności zwalczania okrętów podwodnych. Typ Kolkata wyposażono w zaawansowane sensory, w tym radar wielofunkcyjny ELM-248MF Star. Okręty te stanowią trzon nowoczesnej floty indyjskiej i symbolizują rosnące zdolności przemysłu stoczniowego Indii. Miejsce 6. Daring. Niszczyciele typu Daring, zwane również Type 45, to nowoczesne okręty rakietowe brytyjskiej marynarki wojennej, zaprojektowane do obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w Royal Navy w 2009 roku. Główne zadanie tych okrętów to obrona powietrzna flot i grup uderzeniowych, zwłaszcza przed atakami rakietowymi i samolotami. Pełna wyporność tych okrętów wynosi 8500 ton, a ich długość to 152 metry. Klasa Type 45 składa się z 6 jednostek: HMS Daring, HMS Dauntless, HMS Diamond, HMS Dragon, HMS Defender i HMS Duncan. Niszczyciele te wyposażone są w radar Samson, który zapewnia zaawansowane możliwości wykrywania i śledzenia wielu celów jednocześnie. System Sea Viper, na którym opiera się uzbrojenie przeciwlotnicze okrętów, używa rakiet Aster-15 do obrony przed zagrożeniami powietrznymi. Type 45 dysponuje także 4,5-calowymi działami Mark 8, które mogą być używane do zwalczania okrętów nawodnych. Okręty typu Daring charakteryzują się nowoczesnym, ale również dość dużym kadłubem, co czyni je bardziej stabilnymi w trudnych warunkach morskich. Type 45 jest jednym z głównych elementów systemu obrony powietrznej Wielkiej Brytanii i jednym z najnowocześniejszych okrętów tej klasy na świecie. Poza obroną powietrzną, niszczyciele Type 45 pełnią również rolę eskorty, przeznaczoną do ochrony flot i grup uderzeniowych na całym świecie. Miejsce 5. Maja. Niszczyciele typu Maja to najnowsza generacja japońskich niszczycieli rakietowych, zaprojektowanych głównie do zadań obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Jest to zmodyfikowana wersja niszczycieli typu Atago. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w 2020 roku. Pełna wyporność okrętów wynosi 10 000 ton, a ich długość to 170 metrów, co czyni je największymi niszczycielami w japońskiej flocie. Klasa składa się z 2 jednostek: JS Maja DDG-179 i JS Haguro DDG-180. Są to pierwsze japońskie okręty wyposażone w system walki Aegis Baseline 9C.
umożliwiający integrację z systemami obrony przeciwrakietowej. Okręty mogą wykorzystywać pociski SM-3 i SM-6, zdolne do przechwytywania pocisków balistycznych oraz celów powietrznych. Typ Maja wyposażony jest także w system współpracy z amerykańską siecią obrony przeciwrakietowej, między innymi przez wspólne śledzenie celów. Uzbrojenie obejmuje również pociski przeciwokrętowe Type 17 oraz systemy bliskiej obrony Phalanx CIWS. Okręty te posiadają lądowisko dla śmigłowca, ale nie są wyposażone w hangar. Zastosowano zaawansowane systemy łączności i radarowe, w tym czteropłaszczyznowy radar. Niszczyciele typu Maja są elementem japońskiej strategii obrony przeciwrakietowej i odgrywają kluczową rolę w regionalnym systemie bezpieczeństwa. Miejsce czwarte: Sejong the Great. Niszczyciele typu Sejong the Great to jedne z największych i najpotężniejszych niszczycieli rakietowych na świecie. Zostały opracowane przez koreańską marynarkę wojenną w ramach programu KDX-3. Pierwsza jednostka weszła do służby operacyjnej w 2008 roku. Pełna wyporność okrętów to 11 000 ton, a ich długość to 166 metrów. Okręty te wyposażono w system Aegis Combat System, zapewniającym zdolność zwalczania wielu celów jednocześnie. Typ Sejong the Great posiada aż 128 komór VLS Vertical Launching System, więcej niż amerykański Arleigh Burke i japoński Maja. Uzbrojenie obejmuje rakiety przeciwlotnicze SM-2, przeciwokrętowe SSM-700K Hwasong oraz pociski manewrujące zdolne do ataków lądowych. Okręty mają także systemy obrony bliskiego zasięgu Goalkeeper CIWS oraz torpedy ZOP. Na pokładzie znajduje się hangar i lądowisko dla 2 śmigłowców morskich. 3 jednostki tej klasy to ROKS Sejong the Great, ROKS Yulgok I i ROKS Seoaeriu Seongryong. Niszczyciele te stanowią trzon sił nawodnych Korei Południowej i są kluczowym elementem regionalnej obrony przeciwrakietowej. Miejsce trzecie: Type 055. Niszczyciele Type 055 to nowoczesne okręty rakietowe, stanowiące jeden z najpotężniejszych elementów chińskiej marynarki wojennej. Okręty te zostały zaprojektowane w celu zapewnienia obrony powietrznej, przeciwrakietowej, a także wsparcia dla operacji ofensywnych. Pierwszy niszczyciel tego typu, Nanchang, wszedł do służby w 2020 roku, a kolejne jednostki są w trakcie budowy. Chińska ludowa marynarka wojenna posiada 8 aktywnych niszczycieli Type 055. Oczekuje się, że docelowo zostanie zbudowanych 16 jednostek tego typu. Typ 055 mają pełną wyporność, wynoszącą 12 000 ton, a ich długość to 180 metrów, co czyni je jednymi z największych niszczycieli na świecie. Okręty są wyposażone w radar AESA o dużym zasięgu, zdolny do śledzenia wielu celów jednocześnie. Niszczyciele Type 055 są wyposażone w system VLS Vertical Launching System, umożliwiający wystrzeliwanie rakiet z pionowych wyrzutni. Uzbrojenie obejmuje pociski przeciwlotnicze HQ-9B, pociski przeciwokrętowe YJ-18 i pociski manewrujące CJ-10, które pozwalają na wielozadaniowe operacje. Typ 055 jest również uzbrojony w systemy CIWS Close-in Weapon System typu HHQ-10 oraz torpedy do zwalczania okrętów podwodnych. Na pokładzie znajduje się lądowisko i hangar dla śmigłowców, co umożliwia wykonywanie misji ZOP i poszukiwania okrętów podwodnych. Niszczyciele tego typu są ważnym elementem w planach modernizacji chińskiej marynarki, mającym na celu umocnienie zdolności do projekcji siły na morzach. Miejsce drugie: Zumwalt. Niszczyciele typu Zumwalt to nowoczesne okręty rakietowe zaprojektowane przez Stany Zjednoczone z myślą o pełnieniu roli wsparcia ogniowego i przełamania obrony przeciwnika. DDG-1000 to pierwszy okręt typu Zumwalt,
który wszedł do służby w 2016 roku, a kolejne jednostki to USS Michael Monsoor i USS Lyndon B. Johnson. Niszczyciele Zumwalt mają pełną wyporność 15 000 ton, a ich długość to 190 metrów, co sprawia, że są największym typem niszczycieli w służbie. Okręty te charakteryzują się unikalnym kadłubem w technologii stealth, zaprojektowanym w celu zmniejszenia wykrywalności przez radary. Typ Zumwalt jest wyposażony w zaawansowane systemy radarowe SPY-3, które zapewniają wykrywanie i śledzenie celów zarówno powietrznych, jak i nawodnych. Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów tych okrętów jest system uzbrojenia LRL-AP, Long Range Land Attack Projectile, pozwalający na precyzyjne atakowanie celów lądowych na dużą odległość. Niszczyciele posiadają dwie wyrzutnie pionowe VLS, które mogą odpalać pociski SM-2, Tomahawk oraz ASROC. Okręty te są także wyposażone w broń artyleryjską, działo 155 mm, które jest jedynym działem tego kalibru na okręcie bojowym w marynarce amerykańskiej. Typ Zumwalt jest przeznaczony do operacji w strefach konfliktów asymetrycznych, zwłaszcza do działań na wybrzeżach oraz w obszarach bliskich linii frontu. Ze względu na koszt i wyzwania związane z produkcją, program Zumwalt został ograniczony do 3 jednostek, mimo początkowych planów budowy większej liczby okrętów. Miejsce pierwsze Arleigh Burke Flight 3. Niszczyciele typu Arleigh Burke Flight 3 to najnowsza wersja popularnego amerykańskiego niszczyciela rakietowego Arleigh Burke, zaprojektowana w celu ulepszenia zdolności obrony powietrznej i przeciwrakietowej. Pierwszy okręt typu Arleigh Burke Flight 3 USS Jack H. Lucas został zwodowany w 2020 roku, a jego wejście do służby odbyło się w 2023 roku. Arleigh Burke Flight 3 ma wyporność 9200 ton, a ich długość to 155 metrów, co czyni je nieco większymi niż wcześniejsze wersje Flight 1 i 2. Do tej pory zbudowano 75 jednostek typu Arleigh Burke wszystkich wersji, w tym 7 jednostek typu Arleigh Burke Flight 3. Natomiast pozostałe z nich mają zostać oddane do służby do 2030 roku. Arleigh Burke Flight 3 jest używany głównie do zadań obrony powietrznej, a także do wsparcia operacji lądowych, obrony przed okrętami podwodnymi i przeciwdziałania zagrożeniom rakietowym. Flight 3 różni się od wcześniejszych wersji, głównie dzięki nowemu radarowi, który zapewnia znacznie lepsze zdolności detekcji i śledzenia celów w porównaniu z poprzednimi wersjami. Niszczyciele te są wyposażone w zaawansowane systemy łączności, radarowe i walki elektronicznej, umożliwiające wykrywanie i neutralizowanie zagrożeń na dużych odległościach. Okręty te posiadają 96 komór VLS, umożliwiających wystrzeliwanie szerokiego zakresu rakiet, w tym SM-3 i SM-6 do obrony przeciwrakietowej oraz Tomahawk do ataków precyzyjnych. Flight 3 zachowuje charakterystyczny wygląd poprzednich wersji Arleigh Burke, ale z nowymi ulepszonymi systemami i zmianami w konstrukcji, szczególnie w rejonie radarów. Niszczyciele te są uzbrojone w system CIWS Phalanx, torpedy oraz mogą obsługiwać śmigłowce morskie, takie jak MH-60R Seahawk. Okręty te są uznawane za jedne z najbardziej zaawansowanych jednostek obrony powietrznej w marynarce wojennej Stanów Zjednoczonych. Jeśli film Ci się spodobał, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.